Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Wszyscy wiemy, jaką popularnością cieszy się niacyna, czyli witamina B3. Jeśli chodzi o tak naprawdę całkiem dużo użyć. No chociaż wiadomo, że podstawowym jest walka z tak zwaną dyslipidemią, czyli podwyższonym cholesterolem, podwyższonym poziomem lipoproteiny LDL, obniżonym poziomem lipoproteiny wysokiej gęstości HDL itd. Natomiast jak to mam w swoim zwyczaju, będę dzisiaj panem marudą i niszczycielem dobrej zabawy i przedstawię negatywne strony tej niacyny, witaminy B3. Przede wszystkim będzie nią indukowanie insulinooporności, ale tak naprawdę to jest dopiero początek. Jakby sama niacyna nie ma wcale aż tak dużo pozytywnych efektów, które będą namacalne. Będzie mieć z kolei różnego rodzaju skutki uboczne, o których też wspomnę, szczególnie w połączeniu ze statynami. Jeśli ktoś na przykład bierze statyny i witaminę B3, może spodziewać się znaczącego podwyższenia różnego rodzaju skutków ubocznych i to wszystko omówimy sobie w tym filmiku. Zacznijmy jednak od podstaw, czyli nomenklatury nazewnictwa. W momencie, w którym mówimy witamina B3 albo niacyna, ewentualnie jeszcze jest kolejna alternatywna nazwa witamina PP, czyli PP po angielsku, co oznacza jakby czynnik zapobiegający pelagrze, czyli tej chorobie, która jest spowodowana przez niedobór witaminy B3. Kiedy posługujemy się tymi nazwami, nie znaczy to, co ciekawe, absolutnie nic, bo jest to tak zwany umbrella term, termin parasolka, który będzie grupować pod sobą bardziej już specyficzne pojęcia. I pod tym, jeśli chodzi o niacynę, jeszcze raz, niacyna nie znaczy nic sobie, dopiero musimy sprecyzować, czy chodzi o kwas nikotynowy, czy o pochodną amidową tego kwasu nikotynowego, którą jest nikotynamid. Zawsze trzeba być bardzo uważnym. Jeśli ktoś mówi o zastosowaniu witaminy B3, czy właśnie niacyny, dopóki nie sprecyzujemy, o którą formę chodzi, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieć dokładnie, o czym mówimy. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o indukowanie insulinooporności, obie formy niacyny, czyli i kwas nikotynowy i nikotynamid będą miały identyczne działanie z jednym małym wyjątkiem, jak zaraz zobaczymy. Czy słyszycie ten zew? To zew do zmian. Jeśli w tym roku rozważałeś zmianę swoich nawyków żywieniowych, poprawę stanu swojego zdrowia, to warto zacząć oczywiście od diety. Dobrym pomysłem jest spożywanie choćby większej ilości mięsa, wykluczyć różnego rodzaju przetworzone syfy ze swojej diety i właśnie dlatego sponsorem tego odcinka jak zawsze jest Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw. Hodowla tych zwierząt, hodowla tego mięska odbywa się naturalnie, to znaczy nie ma tam żadnych boosterów wzrostu, nie ma żadnych sterydów, nie ma antybiotyków, zwierzątka dorastają sobie w swoim tempie. I właśnie dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo wartościowy dodatek do diety, czy idealnie dla wielu osób może nawet podstawa. Jak działa Mięsna Paczka? Szalenie prosto, wchodzimy na stronę, przewijamy sobie dostępne paczki, patrzymy, czy coś nam pasuje, jeśli nie, to można skomponować własną paczkę. Osobiście to jest coś, co ja robię, bo najczęściej zamawiam po prostu mięso burgerowe na potęgę, albo ewentualnie mięso stekowe. Punkt drugi to jest wybieramy, gdzie Mięsna Paczka ma dostarczyć taką przesyłkę i punkt trzeci, przychodzi nam pięknie zmrożone, suchym lodem mięsko, przekładamy to do zamrażarki i możemy sobie wykładać je i przygotowywać, kiedy tylko będziemy chcieli. Jest to, uważam, olbrzymia wygoda, bo nie trzeba biegać do sklepu. Ja osobiście nie lubię zakupów. Przynajmniej ta część zakupów najczęściej odpada, tak? Wystarczy, że wyjmę sobie to, na co mam ochotę z zamrażarki, przygotuję i po kłopocie. Serdecznie polecam, jeśli ktoś jeszcze nie próbował. Dla wszystkich osób, które zamawiają pierwszy raz, przy kodzie Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Warto jeszcze na chwilę skupić się na farmakodynamice tego związku. Głównie będziemy mówić tu o kwasie nikotynowym, ponieważ on jest najczęściej kupowany czy używany do tej walki z dyslipidemią przez większość osób. Typowy kwas nikotynowy, jeśli nie ma żadnego oznaczenia na kapsułkach, na buteleczce, to będziemy mówić o formie, która nazywa się IR, Immediate Release, czyli o natychmiastowym uwalnianiu. I kwas nikotynowy zwyczajnie jest wchłaniany w jelicie cienkim. Ta forma IR, Immediate Release będzie działać w ten sposób, że ona jest gwałtownie wchłaniana w jelicie cienkim i w przeciągu 30 do 60 minut po spożyciu tego kwasu nikotynowego będzie osiągać swój pik. Są jeszcze również inne formy. Może jeszcze i ta właśnie forma, ona będzie dawała ten bardzo charakterystyczny u większości objaw jako flush, czyli zarumienienie, następuje nagłe rozszerzenie naczyń krwionośnych, ponieważ ten kwas nikotynowy jest bardzo szybko detoksyfikowany w wątrobie, jest wyzwalana bardzo duża ilość prostaglandyn, które
które będą rozszerzać naczynia krwionośne. Więc jest nagle rozszerzenie naczyń krwionośnych, mocny dopływ krwi do różnego rodzaju obszarów w ciele. Najbardziej będzie to oczywiście widoczne na twarzy. U wielu osób to wręcz może przyjąć jakby skalę praktycznie reakcji alergicznej. Kwas nikotynowy, ten o natychmiastowym uwalnianiu, będzie dawać takie efekty. Mamy jeszcze dwie inne formy. One są akurat zawsze praktycznie oznaczane na pudełkach. To będzie forma ER, czyli ER, czyli to jest Extended Release, czyli można powiedzieć o spowolnionym uwalnianiu. I ta forma będzie miała swój pik między 30 a 300 minutami, czyli działa od pół godziny do 5 godzin. Czyli to jakby uwalnianie jest znacznie bardziej wolniejsze niż w przypadku tej formuły o natychmiastowym uwalnianiu. Jeszcze jest rzadko sprzedawana forma SR, Sustained Release, czyli to jest uwalniana bardzo równomiernie. Warto jeszcze wiedzieć, że w przypadku właśnie, jeśli ktoś chce spożywać kwas nikotynowy i ma kłopoty z tym flush, z tym zarumienieniem, rozszerzeniem naczyń krwionośnych, co może być bardzo upierdliwe u niektórych osób, jest również dostępna specjalna forma, która się nazywa nikotynian inotyzolu i ta forma najczęściej ona jest oznaczana właśnie na buteleczkach, jeśli jest to oznaczenie angielskie no flush, ona akurat jest na tyle wolno uwalniana, czy metabolizowana, bo tak powinniśmy to ujmować, że nie będzie powodowała tego nagłego rozszerzenia naczyń krwionośnych. Więc jeśli ktoś miał z tym kłopot, wciąż chciałby stosować kwas nikotynowy, to warto skupić się właśnie na tej formie. Jeśli chodzi o samą walkę z dyslipidemią, warto właśnie wspomnieć tutaj już na początku o mechanizmie, który to powoduje, przynajmniej jedynym tak naprawdę dobrze poznanym mechanizmie na ten moment. Niacyna, mówiąc ogólnie o tych dwóch związkach, niacyna ma to do siebie, że ona będzie blokować proces lipolizy, więc rozkładu lipidów, upraszczając kolokwialnie tłuszczy w adipocytach, więc komórkach tkanki tłuszczowej. Właśnie efektem tej, można powiedzieć, upośledzenia tej lipolizy, inhibicji tej lipolizy w adipocytach będzie to, że triglicerydy idą w dół, lipoproteina HDL idzie w górę, całkowity cholesterol łącznie z lipoproteiną LDL idzie w dół, nawet lipoproteina A, o której mówiłem w tym filmiku, również będzie spadała w dół. Natomiast, co ciekawe, jestem od lat zafascynowany tym związkiem, czy ta suplementacja wpływa koniec końców pozytywnie na śmiertelność. Okazuje się, że to jest raczej dosyć kontrowersyjna sprawa, jeśli chodzi o całkowitą śmiertelność z dowolnego powodu. Niacyna nie ma właściwie żadnego wpływu. Jeśli chodzi o bardzo dużą część badań, która z kolei będzie badać wpływ suplementacji niacyny na śmiertelność spowodowaną chorobami układu sercowo-naczyniowego, to wyniki są bardzo mieszane i bym powiedział, przeważają raczej te wyniki różnego rodzaju analiz, które pokazują, że również nie będzie miała wpływ. Zważywszy na to, jaki dziwny jest ten mechanizm, poprzez który niacyna będzie wywierać te pozytywne efekty, jeśli chodzi przynajmniej o odczyty lipidogramu, wydaje mi się, że może nie do końca powinno to dziwić. Pierwsze takie fajne badania pokazujące, że rzeczywiście niacyna będzie w stanie negatywnie wpływać na insulinooporność, czy właściwie wywołać insulinooporność, oczywiście były robione na modelach gryzoni. Jak zawsze, bo dostaję tyle komentarzy, jak zawsze przestrzegam. Jeśli mamy jakieś wyniki w modelach gryzoni, to tak naprawdę nas to nie interesuje, póki nie będziemy mieć badań na ludziach. Dopiero jeśli widzimy, że jest pokrycie między modelami gryzoni a modelami ludzkimi, to że możemy mówić, że modele gryzoni są niezłym albo dobrym odzwierciedleniem badania danego mechanizmu również u ludzi, czy przełożenia, ekstrapolacji tych danych z modelów gryzoni do ludzi. Warto o tym pamiętać. I tutaj oczywiście będziemy mówić o jakby pokryciu tych danych. Więc najpierw badano to m.in. na modelach gryzoni, podawano niacynę przez 15 tygodni takim szczurkom i okazało się, że jak najbardziej systemowo w całym organizmie insulinooporność bardzo znacząco skoczyła. Próbowano to badać przynajmniej na tych modelach gryzoni, co jest powodem i wyszło, że między innymi była zmieniona ekspresja genów odpowiedzialna za produkcję insuliny, tak zwane ścieżki beta-adrenergiczne i również było blokowanie jednego z takich enzymów, który się nazywa fosfodiesteraza, który jest odpowiedzialny za rozkład cząsteczek takich energetycznych KAMP. I oczywiście potem zaczęto badania na ludziach, które potwierdziły jak najbardziej, że te modele gryzoni, ale również różnego rodzaju modele badające wpływ niacyny na komórki, właśnie na adipocyty między innymi, rzeczywiście te wyniki zostały potwierdzone i przyjrzyjmy się teraz modelom ludzkim. Na pierwszy ogień pójdzie badanie z roku 2019. Badanie odbywało się na próbce 22 otyłych mężczyzn. Badanie odbywało się oczywiście też z grupą kontrolną i było podwójnie zaszczepione, czyli innymi słowy, sami uczestnicy badania nie wiedzieli, czy dostają niacynę,
czy nie. I była to niacyna właśnie o takim spowolnionym wydzielaniu. Wypieki na policzkach nie mogły zdradzić, czy dostałem tą niacynę, czy nie. Po 8 tygodniach, bo tyle trwało badanie, wyszło, że jak najbardziej insulinooporność u tych pacjentów, którzy spożywali niacynę, znacząco wzrosła. Badanie było dosyć takie, bym powiedział, mocno genetyczne i pokazywało zmiany na poziomie mikroRNA, które również prowadziły właśnie do tego efektu. Kolejne badanie odbyło się na próbce 17 kobiet w wieku pomenopauzalnym, które prowadziły generalnie siedzący tryb życia. Badanie trwało 4 tygodnie i celem tego badania było sprawdzenie, jak w różnego rodzaju warunkach, to zaraz omówimy, będą się zmieniać 3 parametry. Poziom peptydu C, poziom insuliny i poziom glukozy nadczo. Te 4 warunki wyglądały następująco. Testowano, jak będą zmieniały się te 3 parametry, kiedy kobiety odpoczywają bez niacyny, kiedy kobiety ćwiczą fizycznie bez niacyny i następnie, kiedy odpoczynek odbywał się z suplementacją niacyny i 4. te okoliczności, kiedy kobiety ćwiczyły przy suplementacji niacyny. Sama niacyna była spożywana w ilości 1 gram dziennie i była to ponownie niacyna o spowolnionym wyzwalaniu. Same ćwiczenia fizyczne one odbywały się w zakresie tętna 60%. Kobiety musiały kontynuować te ćwiczenia fizyczne, aż spalą 400 kilokalorii. Co wyszło? Ogólnie jakby same te ćwiczenia nie były specjalnie, jak widać, męczące, nie miały większego wpływu na te 3 parametry. Niacyna w połączeniu z ćwiczeniami też nie miała specjalnego wpływu na te parametry. Natomiast, co ciekawe, ogólnie niacyna, szczególnie w tych warunkach odpoczynku, miała bardzo negatywny wpływ na wszystkie 3 parametry i ten wpływ wyglądał następująco. Poziom insuliny podwyższył się o 61,8%, poziom glukozy nadczo podwyższył się o 10,6%, poziom peptydu C podwyższył się o 46,1% i badanie kończy się dosyć ponurym wnioskiem. Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o suplementację niacyny u takich osób i warto konsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o takiej suplementacji. W ostatnim badaniu mieliśmy do czynienia z 20 uczestnikami. Nie byli to cukrzycy, natomiast wszystkie te osoby cierpiały na zespół metaboliczny i występowała u nich dyslipidemia. Osoby te dostawały 2 gramy niacyny o spowolnionym uwalnianiu dziennie. Same badanie trwało 8 tygodni, było randomizowane oraz mieliśmy do czynienia również z próbką kontrolną w postaci placebo. Co wyszło? Jeśli chodzi o dyslipidemię, wyszedł absolutny klasyk. Poziom tej lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości VLDL został mocno obniżony, HDL poszło w górę, trójglicerydy poszły w dół. I znowu wykazano znaczną insulinooporność po tej suplementacji u wszystkich pacjentów. Mówiłem na początku filmiku, że jest jeden wyjątek, jeśli chodzi o indukowanie insulinooporności u osób, jeśli chodzi o spożywanie przede wszystkim kwasu nikotynowego, chociaż żeby było jasne, nikotynamid również będzie powodować insulinooporność. I tym wyjątkiem są osoby z cukrzycą typu 2. Jak próbowałem wygrzebać innego rodzaju wyjątki, ja uwielbiam znajdować wyjątki ponieważ to fajnie pozwala doprecyzowywać wiedzę, było badanie metaanaliza, czyli jak zawsze przypominam, metaanaliza jest badaniem, które podsumowuje dorobek innych badań. Więc ta metaanaliza uwzględniała 8 badań randomizowanych, które w sumie obejmowało ponad 2100 osób z cukrzycą typu 2. I okazało się, że u tych osób z cukrzycą typu 2 konsumpcja niacyny, czy to jest 1 czy 2 gramy dziennie w postaci kwasu nikotynowego, miało bardzo pozytywny wpływ, jeśli chodzi o prostowanie dyslipidemii, czyli znowu HDL w górę, tak, VLDL na przykład w dół, trójglicerydy w dół itd. itp. Natomiast, co ciekawe, nie miało to żadnego wpływu na insulinooporność, zwiększanie insulinooporności u cukrzyków typu 2. Czyli wychodzi na to, że szczęście w nieszczęściu, jeśli ktoś już miał cukrzycę typu 2, to akurat był w stanie więcej wyłuskać korzyści z tego bez indukowania tej insulinooporności, co występuje ewidentnie u osób zdrowych, nawet z samym zespołem metabolicznym, jak pokazują te badania, do których mamy dostęp na ten moment. Warto wspomnieć jeszcze o paru innych negatywnych skutkach suplementacji kwasu nikotynowego. Oczywiście mamy do czynienia z takimi klasycznymi, jak ktoś wyciągnie ulotkę, symptomami jak na przykład jakieś tam rozstroje jelitowe, mogą być wysypki, może być właśnie nagła wazodylatacja, która prowadzi do rumienia, tak jak mówiłem, w skrajnych przypadkach to tak naprawdę przyjmuje postać odczynu alergicznego. O tym wiemy. Kolejny natomiast minus, to jest coś, o czym wspominam w innym filmiku, wspomnimy tutaj jeszcze raz. Spożywanie niacyny będzie znacznie podwyższać poziom kwasu moczowego. Jeśli ktoś cierpi już na dnę moczanową, szczególnie ma guzki dnawe, czyli już mamy naprawdę agresywną postać tej dny moczanowej, spożywanie niacyny, a takie osoby oczywiście bardzo często mają różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne, spożywanie niacyny będzie negatywne. To jest, niacynę powinno się
odłożyć w tym momencie, bo będzie tworzyć więcej kłopotów niż będzie dawać korzyści. Ostatni kłopot, bym powiedział prawdopodobnie największy, to jest łączenie, co zdarza się nagminnie, łączenie niacyny ze statynami. Ponieważ niektórzy lekarze mają takie podejście, czy różnego rodzaju specjaliści z zakresu zdrowia, że hej, jeśli na przykład statyny będą obniżać poziom lipoproteiny LDL i tak dalej, i wiemy, że kwas nikotynowy też to robi, czemu tego nie połączyć? No właśnie, czemu tego nie łączyć? Mamy badania, które bardzo wyraźnie pokazują. Po pierwsze, w tym filmiku z kolei tutaj omawiałem, że statyny działają jak toksyny mitochondrialne i będą przyczyniać się do rozwoju insulinooporności, nawet mogą doprowadzić do wystąpienia u osób uprzednio zdrowych cukrzycy typu 2. Więc jeśli już wiemy, jak działa kwas nikotynowy i spojrzymy właśnie na badania, które pokazywały, że łączenie kwasu nikotynowego ze statynami prowadzi do jeszcze częstszego występowania cukrzycy typu 2, albo jeśli ktoś ma szczęście, powiedzmy, to będzie występowała po prostu bardzo znacząca insulinooporność. Dodatkowo, co się dzieje, kiedy łączymy kwas nikotynowy ze statynami? Znaczące pogorszenie pracy mięśni. Z jakiegoś powodu kwas nikotynowy w połączeniu ze statynami, statyny oczywiście już będą upośledzać pracę mięśni, co omawiałem właśnie w tym filmiku, o którym dopiero co wspomniałem, natomiast w połączeniu z kwasem nikotynowym to pogorszenie będzie jeszcze bardziej drastyczne. I na końcu znowu w tym filmiku o statynach wspominałem, że spożywanie statyn będzie prowadzić do podwyższenia bardzo często enzymów wątrobowych. Tak? Mówimy o asacie i alacie. Znowu łączenie statyn z kwasem nikotynowym będzie prowadziło do jeszcze bardziej znacznego podwyższenia tych enzymów wątrobowych. To powinno, że tak powiem, automatycznie zapalić u osób, które, mam nadzieję, myślą logicznie, czerwoną lampkę, jeśli chodzi o łączenie tych rzeczy. Także absolutnie, kiedy ktoś bierze statyn, nie powinien brać kwasu nikotynowego. Jeśli bierzesz z kolei kwas nikotynowy, musisz wziąć poprawkę na to, że może się pojawić insulinooporność, więc powinniśmy kontrolować m.in. wagę, tak? Powinna być aktywność fizyczna i obniżone ilości spożywanych węglowodanów, ponieważ przypominam, akurat węglowodany mają to do siebie, jak pokazują badania, że obniżenie konsumpcji węglowodanów bez żadnych ćwiczeń i bez żadnej utraty wagi również będzie znacznie zwiększać insulinowrażliwość. Więc to są takie fajne zmienne, którymi możemy sobie manipulować. Dzięki pięknie jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Polecam klasycznie moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się języków obcych od A do Z. Dowolnego języka. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną, żeby nie tracić kasy na podręczniki, fiszki, aplikacje i tym podobne. Po prostu mieć jeden system na całe życie. Expert Incubator, czyli kuźnia ekspertów, czyli jak samodzielnie zdobywać wiedzę z dowolnej dziedziny, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, potrafić wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej oraz o jeden włos za daleko, który pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienia androgenowe oraz leczyć różnego rodzaju popularne schorzenia dotyczące skóry głowy, jeśli chodzi o moją działkę trychologiczną. Wszystkie badania jak zawsze znajdują się w opisie, wystarczy go rozwinąć. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli kogoś interesuje właśnie pamięć, języki obce, można rozwinąć opis, tam jest link do mojego newslettera, można się tam zapisać i wysyłam artykuły właśnie na temat produktywności, nauki języków obcych, pamięci, ale to również czasami a propos analizy badań naukowych, jeśli kogoś to interesuje. I ostatnia rzecz, jeśli chcesz wspierać, no właśnie, publikację takich filmików, publikację takich treści, polecam rozważenie zostania patronem za 40 zł miesięcznie. Dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadać pytania. Jest dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie publikuję najciekawsze badanie z danego tygodnia i je omawiam dla tych żądnych większej ilości informacji, oraz chyba najważniejsze, wszystkie informacje, które podałem w tym filmiku i ostatnich paru dziesięciu, 60-70 filmikach są dostępne do ściągnięcia w formie gotowych fiszek. Czyli można sobie ściągnąć takie fiszki i zacząć automatycznie utrwalać tą wiedzę, przyswajać ją, żeby właśnie rozszerzyć swoją wiedzę, rozszerzyć kompetencje, żeby pomóc sobie, swoim bliskim, a jeśli ktoś działa w tym fachu ogólnie, można powiedzieć zdrowotnym, to oczywiście też swoim pacjentom. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.